Dzień dobry i witam wszystkich na warsztaty 12 tradycji. Mamy z nami Debbie Davis z Kalifornii. Dzisiaj omawiamy tradycję 7. Debbie, the floor is yours. All right. Hi, everybody. I am Debbie, and I'm an alcoholic. And it's sure good to be here with all of you again today. Dzień dobry, mam na imię Debbie Davis, jestem alkoholiczką i super jest być z wami dzisiaj. For those of you who might be joining us for the first time, and those of you who've been here for several times, I pardon for the redundancy of the introduction. But I come to you from Concord, California, which is in the greater San Francisco Bay Area. My home group is the Primary Purpose Group in Dublin, California. And my sobriety date is February 8, 1976. Przepraszam was, jeśli się powtarzam, bo niektórzy z was tutaj już byli, ale mam na imię Debbie Davis, jestem alkoholiczką, mieszkam w Concord, Kalifornia, to jest bardzo blisko San Francisco. Moja grupa domowa to jest grupa Primary Purpose w Dublin, Kalifornia, jest takie miasto Dublin, Kalifornia i moja data trzeźwości jest 8 luty 1976 rok. And I have been asked to share my experience each week on a tradition. And please note that I do not proclaim, nor do I hope I sound like I'm some kind of an authority or a rule maker or the end all, because all I am is one of you sharing my experience, strength, and hope on these traditions. No ja zostałam tutaj poproszona, żeby dzielić się swoim doświadczeniem odnośnie tradycji. I chciałabym, żebyście wszyscy mieli to na uwadze, że ja nie jestem żadnym autorytetem, ja nie ustalam żadne zasady, ja po prostu dzielę się swoim własnym doświadczeniem. Jestem jedna z was, która dzieli się własnym doświadczeniem odnośnie tradycji. And I always like to bring my Poland cup, so I really feel in the mood to be with you today. No i zawsze jak jestem z wami, to mam swój kubek, który jest z Polski, żeby przypomnieć mi, że jestem tutaj naprawdę w sercu z wami. Dzięki. Okay. Thank you. Today we're on tradition 7, which the short form reads on the screen. Every AA group ought to be fully self-supporting, declining outside contributions. Dzisiaj skupiamy się na tradycji 7, która brzmi, krótka forma brzmi. Każda grupa AA powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować dotacji z zewnątrz. We're gonna unpack this a little bit in just a moment, but let's read also the long form of this tradition. I zaraz rozbuduję temat odnośnie tej tradycji, ale najpierw przeczytamy długą formą tej tradycji. The AA groups themselves ought to be fully supported by the voluntary contributions of their own members. We think that each group should soon achieve this ideal, that any public solicitation of funds using the name of Alcoholics Anonymous is highly dangerous, whether by groups, clubs, hospitals, or other agencies. That acceptance of large gifts from any source or of contributions carrying any obligation whatever is unwise. Then too, we view with much concern those AA treasuries which continue beyond prudent reserves to accumulate funds for no stated AA purpose. Experience has often warned us that nothing can so surely destroy our spiritual heritage as feudal disputes over property, money, and authority. Thank you. I teraz przeczytam długą formę. Poszczególne grupy AA powinny być w całości finansowane z dobrowolnych datków swoich członków. Uważamy, że każda grupa wkrótce powinna osiągnąć ten ideał. Uważamy, że wszelkie publiczne starania o pieniądze
prowadzone przez grupy, kluby, szpitale czy inne instytucje zewnętrzne, w trakcie których korzystałoby z nazwy anonimowi alkoholicy, są wyjątkowo niebezpieczne. Uważamy ponadto, że przyjmowanie sporych darów z jakiegokolwiek źródła lub dotacji pociągających za sobą jakiekolwiek zobowiązanie jest niemądre. Niepokoi nas także fakt, że w AA gromadzone są nadmierne fundusze ponad rozsądną rezerwę, nie służące określonemu celowi AA. Doświadczenie przekonało nas wielokrotnie, że nic tak nieskutecznie nie niszczy naszego duchowego dziedzictwa, jak daremne spory o własność, pieniądze i władzę. We might get to the checklist questions today because they are really great personal prompters on my financial participation as a member of Alcoholics Anonymous, but I'm not sure. But you can still look at those on your own. Dzisiaj mamy taką listę pytań, które odnoszą się do 7 tradycji. Jest możliwe, że będziemy mieli czas przeczytać je dzisiaj, ale w razie czego ja to mogę każdemu z wam wysłać, bo to są fajne pytania na zastanowienie się, o ile ja posługuję się tą 7 tradycją w własnej grupie. The tradition primarily focuses on our financial self-support, that it's time that we are not got our hand out giving me money, but to be self-supporting, possibly for a change. No i tradycja 7 głównie zajmuje się tą finansową samowystarczalnością. Oh, okay. And so therefore, even though I've seen a few groups take literally the statement that they're only going to take voluntary contributions by people that claim that as their home group or as their members, I don't think we need to be that militant about income, as long as it's a member of AA contributing, and we discourage outside contributors. No i to jest bardzo ciekawe, bo nawet się spotykam z takimi grupami, którzy nie biorą dotacji z osób z innych grup, na przykład, że tylko przyjmują dotacji z własnej grupy. Ale tak ja uważam, że nie trzeba być aż tak stanowczo w swoim podejściu do tej 7 tradycji, że jest w porządku, jak jest osoba z AA, która robi dotację. To nie musi być tylko osoba z tej grupy. Ale ważne jest, żeby to był członek AA. Let's clarify 2 words that seem really similar, but I work real hard to only use the word contribution versus donation. Well, let me see if there's a difference in Polish, because the word that Polish use is donation. Yeah, so. Okay. Okay, że w angielskim to jest, że przyjmujemy wkład z zewnątrz, i nie używają słowa dotacja, tylko wkład, tak, z zewnątrz. A w polskim używamy dotację. Ale w angielskim jest różnica między wkład własny i własną dotację. So a donation refers giving a gift to a charitable organization. A contribution is a gift to a common fund. Różnica językowa między dotacją i wkładem własnym w języku angielskim to dotacja jest, że dajemy pieniądze do jakiejś organizacji charytatywnej, a wkład to dajemy pieniądze dla
what was the last word that you used to describe the Common fund. common fund? Wspólny fundusz, że wkładam w wspólny fundusz. I taka jest różnica językowa. They sound similar, but our literature uses the word contribution, as does our tradition. I wiem, że to mogą brzmieć bardzo podobnie, ale w literaturze angielskiej to używają wkład, a nie dotacje. While our experience showed us that corporate poverty, so to speak, is going to be our best spiritual presence, we do have expenses. I nasze takie duchowe podejście, i to nam pomogło przez wiele lat, jest, że taka korporacyjna bieda to tylko może nam służyć, ale z tej samej strony też mamy wydatki swoje. So while membership to Alcoholics Anonymous is addressed in Tradition 3, the only requirement is a desire to stop drinking, we do have places that we rent to host our meetings. Perhaps we have coffee or cookies or literature or other kinds of expenses. No i członkostwo w AA nic nie kosztuje i to jest opisane w tradycji trzeciej, która brzmi: jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia. To mamy te różne wydatki, na przykład musimy wynajmować salę, kupić kawę, niektóre grupy podają ciastka, czasami za wodę musimy płacić, różne takie rzeczy. To mamy swoje wydatki. And typically costs go up, but the question becomes, has my seventh tradition contribution gone up accordingly as well? No i to jest bardzo ciekawe, bo jak grupa rośnie, to koszty zwiększają się. I pytanie dla siebie, które mam, to jest, czy moja dotacja, czy mój wkład finansowy w grupę to też się zwiększa, jak grupa rośnie. In the beginning, many of us may not have much money, possibly unemployed, but it was made very clear to me, and I pass this on, never, never let the basket go by without something, because it moves you from a taker to a giver. I ja rozumiem, że na początku każdy z nas, no niektórzy z nas mogą nie mieć pracy, niektórzy z nas mogą zarabiać bardzo mało na początku naszej drogi, ale wytłumaczono mi od samego początku, nieważne ile zarabiam lub nie zarabiam, że nigdy, żeby kapelusz nigdy nie przeszedł bez mojego wkładu w ten kapelusz, bo ja muszę się zamienić jako człowiek od osoby, która ciągle bierze, do osoby, która daje z siebie. When I got sober 45 years ago, it was common to put a buck in the basket, a $1 in the basket. Very common. Jak ja wytrzeźwiałam 45 lat temu, to było takie bardzo powszechne, że $1 w koszyczek, tak? Że tak powiedzmy złotówka w kapelusz. To było takie bardzo powszechne. The sad part is that's still the mentality 45 years later. To, co jest smutne, to tą samą mentalność, ten sam zwyczaj został 45 lat później. It wasn't enough to cover our expenses. Słuchajcie, to ona, czy to my, czy to ja? To u mnie Debbie. Okej, u mnie Rose. też. Uh-oh.
Okay, it looks like we're moving now. Okay. I'm sorry. I was like, oh no. Did you hear me or did I freeze up? You freezed up right after you said 45 years later, it's still the case. So Yes, it still hasn't covered our expenses. to nadal nie 45 lat temu to nie wystarczyło, żeby pokryć wszystkie nasze koszty i nadal nie pokrywa wszystkie nasze koszty. When I start in sponsorship with someone, part of the discussion is our seventh tradition contributions. Money is not a dirty word. Jak ja zaczynam pracować z kimś jako sponsor, to część naszej rozmowy to jest ta 7. tradycja, że pieniądze to nie brudne słowo. And we review that while I'm not here to tell you how much, my question is, can you, whatever you're doing now, can you bump that up and can you double that for your home group? Ja nie jestem tutaj, żeby mówić komuś, ile ma wrzucić do tego kapelusza, tylko moje pytanie jest takie, cokolwiek wkładasz do kapelusza teraz, czy możesz to troszeczkę zwiększyć i podwoić to na swoją grupę domową? Most of us are working, and sometimes I'll hear, well, I go to a meeting every day. Good, good. Did you drink every day? How much did you spend drinking every day? Or whatever else you were doing? No i często słyszę, niektórzy z nas pracują i mówią tak, ale ja chodzę na meeting codziennie. No i ja mówię, super, to jest naprawdę super, ale czy piłeś codziennie? Ile wydawałeś na ten alkohol lub inne substancje na co dzień? One of my favorite stories is from a friend of mine, Doug R. in Southern California. Some of you may have heard him. Jedna z moich ulubionych historii jest opowiadana przez kolegę Doug R. Z Kalifornii. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście speakerkę Doug R. Doug is sober 35 years, and when he was new, there was a meeting. He saw a guy every day. Now, this is 35 years ago, put in a $10 bill. No i Doug jest trzeźwy 35 lat i przez 35 lat obserwował takiego człowieka, który za każdym razem wrzucał do kapelusza $10. Przez 35 lat, na każdym meetingu $10. You usually didn't see that amount from one person on a regular basis 35 years ago. No i 35 lat temu to nie było takie powszechne, że ktoś wrzucał $10. Taka kwota nie była, szczególnie 35 lat temu, taka powszechna. So after several days to weeks of Doug observing this, he finally said to the guy, do you put in $10 every day in the meeting basket? No i po parę tygodniach, 35 lat temu, jak Doug zaczął go obserwować, po parę tygodniach zapytał, czy ty wrzucasz $10 na każdym meetingu, w którym jesteś? His reply, yes, because it saves me $290 a day otherwise. I on odpowiedział tak, bo tak naprawdę wrzucając te $10 oszczędzam $290 dziennie. So do you get what I'm saying? The guy spent typically $300 a day ripping and roaring. And so $10 really was well worth the daily contribution he gave. Rozumiecie mnie? Facet wydawał $300 dziennie na swoje imprezowanie, więc to $10 to zapewniało, że zaoszczędzi tam 290. No. So we can ask ourselves, what financial or monetary value do I place on my sobriety? I pytanie kolejne jest, jaką ceną ja jestem gotowa
zapłacić za swoją trzeźwość. We might say it's priceless, but the book says, tight as the bark on a tree when it comes to the contribution basket. Możemy powiedzieć, że nasza trzeźwość jest bezcenna, ale tak jak jest opisane w Wielkiej Księdze, że jesteśmy raczej skąpi jako alkoholicy. I'm not sure what that translates in Polish, but we sure had a lot of fun with Jan Kowalski over here in the States. Anyway, so my challenge to you today, whatever you're contributing, could you increase that by 50%, 25%? And then whatever your home group is, can you double that? Our service offices depend on survival from our contributions. No i moje wyzwanie dla was dzisiaj jest, że cokolwiek wrzucasz do kapelusza, czy możesz to zwiększyć o 50%, o 25%. I cokolwiek ta zwiększona liczba jest, żeby to podwoić, 2 razy więcej wrzucać do kapelusza waszej grupy domowej. Bo Biuro Służb Krajowych to po prostu jest bardzo zależne od tych funduszy, które grupy zbierają. Isabella, did Maciek ever come up with the letter for you, please? Let me Or is the Lunia on the call? Let me just look. Yes, I have the letter. Yes. You want to share its just synopsis? I can read it, and then with you I can share it. So let me read it in Polish, and then I'll share the synopsis with you. Otrzymaliśmy taki list od Rady Powierników Wspólnoty AA w Polsce, podziękowania za 7. tradycję. Wspólnoty AA w Polsce, Rada Powierników. Podziękowania za 7. tradycję. Drodzy przyjaciele, pragniemy w imieniu swoim oraz zarządu i pracowników Fundacji Biuro Służby Krajowe AA w Polsce serdecznie podziękować za pozytywny odzew na nasz apel dotyczący 7. tradycji. Służebni na wszystkich poziomach naszej struktury, ale również pojedynczy członkowie AA podzielili nasz niepokój o płynność finansową fundacji, dokonując spłat na konto wspólnoty. Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy wspólnotą nie tylko z nazwy, ale potrafimy się zjednoczyć w obliczu trudności. Nie wiemy, jak długo potrwa obecna sytuacja, gdy prócz utrudnionego przepływu datków od grup spada sprzedaż literatury, która jest głównym źródłem dochodów fundacji. Staramy się już teraz wziąć takie środki, aby nie dopuścić do wyczerpania się rezerwy finansowej. I jesteśmy pewni, że dzięki poczuciu odpowiedzialności i ofiarności nas wszystkich przetrwamy ten trudny czas, żeby później ze zdwojoną energią powrócić do codziennych działań w niesieniu posłania. Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie i solidarność. W tym wyjątkowym czasie nasza jedność jest szczególnie cenną wartością, którą powinniśmy pielęgnować. Rada Powierników Służby Krajowej AA w Polsce. So basically, Debbie, the letter just says, thank you for the contributions you've made so far. This is a very trying time. The amount that the GSO used to receive has fallen, and the amount of literature sold, which is the primary financial support for GSO, has also fallen. So just sort of to keep that in mind, but it was mostly a thank you letter for any contributions made, but kind of on the side saying, hey, we're reaching into our prudent reserve and we really don't want to do that. So the value of my contributions goes way beyond any obligation. It's a spiritual connection I have with my worldwide fellowship. No i ta wartość mojego wkładu finansowego to jest wkład też duchowy, bo to mnie łączy po prostu z tą wspólnotą na całym świecie. My group's contributions make sure that there is a safe place for the alcoholic to go
for the phone to be answered, for the meeting schedules to be provided, for literature to be produced and sent. This is what our contributions make possible. We are carrying the message, so vital. I trzeba pamiętać, że mój wkład ma wpływ na to, czy alkoholik ma bezpieczne miejsce, żeby przyjść, czy jak zadzwoni na numer, że ktoś odbierze ten telefon. Niesiemy posłanie w taki sposób, że literatura, sorry, I forgot about the literature, że literatura jest i jest możliwe, żeby wysłać tą literaturę do alkoholika, który cierpi. When we walked into our first meeting of Alcoholics Anonymous, those contributions made a place for me to go, made sure that there was literature and coffee and people there. I mean, the people aren't paid, of course, but that a meeting room was provided for me to go get the help I was seeking. No i dzięki tym wkładom ja, jako alkoholiczka, przychodząc na meeting AA po raz pierwszy, miałam gdzie pójść. Pokój był opłacony, była kawa. To było bezpieczne miejsce dla mnie. But contributions, while I know I might talk a little long on the money and I don't want to be badgering about that, it goes beyond other things. It goes up into the group commitments to make the group harmoniously function. No i to jest tak, ten wkład, tak, teraz trochę mówię o tych finansach, że wkład finansowy, ale ten wkład nasz własny, to idzie poza finanse, to też jest wkład mój, czy grupa jest w takim miejscu harmonii, tak? Czy to jest miłe miejsce, jaki ja mam wkład do swojej grupy osobisty. So do you have a commitment serving somewhere, somehow, be it your home group, hopefully, or in other areas of service? Those contributions are very, very important. I pytanie, czy masz służbę? Czy masz jakiś wkład w swoją grupę, inne struktury na przykład? Czy masz jakąś służbę? To też jest bardzo, bardzo ważne. So once we get, and again, do I participate in the group activities? My group often supports our local service entities, functions as well. Do I help support those in body and in finance? No i to jest pytanie, czy ja biorę udział w różne sprawy mojej grupy, tak, różne eventy, czy ja wspieram lokalne biuro, nie tylko finansowo, ale cieleśnie, całą sobą. Just a couple more things on the finance. I often also get comments, my group can barely afford our expenses now. We have no extra money. No i jeszcze chciałam krótko powiedzieć jeszcze o tych finansach, że bardzo często słyszę taką uwagę, że naszą grupę nie stać po prostu na nic, że ledwo pokrywamy własne wydatki. So my questions become, well, are you renting space that you can't afford? Are you purchasing cookies or donuts that could maybe have someone volunteer to bring it? And that's a commitment of a rotating volunteer. No i moje pytanie wtedy brzmi następująco. Czy wynajmujecie miejsce, które jest może za drogie? Czy kupujecie drogie ciasteczka albo jakieś inne rzeczy, ktoś na przykład z grupy mógłby przynieść z domu, tak? Że to może też być służba, że ktoś przynosi ciasteczka na meeting i to może być ich wkład. What if once a quarter you brought the coffee can, the empty coffee can, and said, at the end of the month, bring whatever change you've got left over, and at the end of the year, we'll send what we've got to the general service office. No i co jak raz na kwartał byśmy przynieśli jakiś drugi kapelusz i powiedzieli, że
zabierz wszystkie drobne, które masz z domu, wrzucimy tutaj do tego kapelusza i raz w roku wyślemy to do BSK. And let's say you collected only $4 and sent that. Do you know that's as valuable as if you had sent $400 because you spiritually connected your group to the worldwide fellowship? You said, we don't have much, but you get it. No i nawet jeśli byście zbierali, nie wiem, $4 powiedzmy, to i wysłali to jest równie ważny wkład, tak jakbyście wysłali $400, bo duchowo się połączyliście z grupową, z światową strukturą AA. So there's other ways of self-support in my personal life. No i teraz będę opowiadała o swoim życiu osobistym i są różne sposoby, jak ja jestem samowystarczalna w swoim życiu osobistym. So let's start with financially. I have retired years ago and my husband still works. And while I'm not the income producer, I cannot be the income abuser. No i sytuacja jest taka, że ja już parę lat jestem po emeryturze i mój mąż głównie zarabia w naszym domu, ale pomimo, że ja nie jestem ta, która głównie zarabia w naszym domu, ja nie mogę czekaj, sorry, I'm trying to think of the word. Nie mogę wykorzystywać jego wkład finansowy. We must be good stewards of the money that is earned, taking care of our responsibilities, properly making contributions, and setting aside that as needed for future needs. Muszę być odpowiedzialna, jeśli chodzi o te finanse, żeby spłacać rachunki, żeby mądrze wydawać te pieniądze, żeby odkładać na jakieś rzeczy na przyszłość, na nasze potrzeby. There's an odd spiritual torque that the more you contribute, the more that comes in. I to jest bardzo ciekawe i to jest może taka duchowa zasada, że im więcej dajesz z siebie, tym więcej otrzymujesz dla siebie. I cannot tell you the number of ninth step amends stories that as they paid back the money, their income grew or they got a promotion. It's like, but I don't want to give them my money. Remember, it's their money, not your money. I nie mogę wam powiedzieć, ile razy słyszałam historię 9 kroku i te zadośćuczynienia finansowe, że jak ktoś zaczął spłacać te długi, nagle zaczął zarabiać więcej. Ile razy ja to usłyszałam. No i tutaj siedzi ktoś, ja nie chcę oddawać swoje pieniądze. Pamiętaj, to nie są twoje pieniądze, to są ich pieniądze. It's so funny to watch you do some of those things. Okay, so we've got financial. Now, how about physical? Okay, I have to. Sorry, mamy tutaj wkład finansowy, a teraz fizyczny. So I have to be self-supporting physically based on what I eat or drink or exercise program. Here you go, Isabella. Exercise program. No i ja też muszę być fizycznie samowystarczalna, na przykład dbać o to, co jem, jak się odżywiam, ile razy idę do lekarza, jak ćwiczę. Now, let me tell you, I wish somebody could do my exercise program and I would get the benefit of it, that's for sure, but that's not how it works. No i powiem wam, ja bym bardzo chciała, żeby ktoś ćwiczył za mnie,
żebym nie miała benefity z tego. Ale... Emotionally, I'm responsible for my well-being. So if I find myself anxious or depressed or sullen, I have a responsibility to use the tools available to me to lift myself back up with God's help. And we have many tools in Alcoholics Anonymous. To dobrze. I również muszę być i dbać o siebie pod kątem emocjonalnym. Bycie samowystarczalna emocjonalnie. Na przykład jak ja mam depresję, czuję, że mam doła, że jest mi niedobrze, jest mi smutno, to ja mam odpowiedzialność, żeby wykorzystać te narzędzia, żeby siebie trochę podnieść z pomocą Boga oczywiście. I ja mam tą odpowiedzialność, żeby wykorzystać te narzędzia. Jest dużo narzędzi w naszym programie, które możemy wykorzystać. It's not my husband's responsibility or anyone else's to make sure I'm happy all the time and problem free. To nie jest mojego męża odpowiedzialność, żebym ja była szczęśliwa cały czas i wolna i super. To nie jest jego odpowiedzialność. Am I mentally self-supporting? It really is true. Negativity in is negativity out. What am I feeding myself? No i to jest też moja odpowiedzialność, żeby mentalnie też być w dobrej kondycji. Na przykład, bo jak myślę negatywnie i cały czas siebie karmię tymi negatywnymi myślami, to wychodzi ta negatywność. And it's so easy to be drawn into the negativity or the gossip or the deep, dark holes. Let me go into more of a lighter, spirit-based influence. No i jest bardzo łatwo wpaść do takiej ciemnej dupie, że po prostu wszystko jest negatywne i źle. I czy ja potrafię iść ku światła, lekkości, bardziej pozytywnego myślenia? I also need to be self-supporting with my participation, whether it be at the group level or service level or home level or relationship level. I'm responsible to be self-supporting in my levels of participation. No i też swój wkład. Ja muszę być samowystarczalna i mieć wkład w moją grupę, w mój związek, pracę, w AA, po prostu, że biorę udział w tym wszystkim, że jestem częścią tego wszystkiego. To ja jestem odpowiedzialna za to. And lastly, on self-support would be spiritually self-supporting. No i ostatnia rzecz w tej samowystarczalności to jest duchowa samowystarczalność. I wouldn't want anyone to do my prayer and meditation time. I love the opportunity I have every day to continue to evolve and develop that conscious contact with my power for this day as it continues to grow. No i ja bym nie chciała, żeby ktoś za mnie się modlił i miał ten kontakt z siłą wyższą. Ja uwielbiam ten czas z moją siłą wyższą, kiedy mogę wzrastać, kiedy mogę zbliżyć się do tej siły wyższej, kiedy mogę mieć na dzień dzisiejszy ten świadomy kontakt z moją siłą wyższą. So I think at this time we've covered between group and personal self-support. We can go ahead and open it up for questions. And if there aren't many, we can go to the checklist questions. So I'll go ahead and stop sharing at this time. Okay. I myślę, że jeśli chodzi o samowystarczalności na poziomie finansowym, na poziomie grupy i na poziomie osobistym, to na razie wystarczy. Teraz możemy otworzyć na pytania. Jeśli nie będą
jakiekolwiek pytania, to jeszcze mam drugi slajd z pytaniami i możemy przez to przejść, ale na razie otworzymy na pytania. Okay. Sydney, are you here? I am here. Okay. Hey there. Did I see someone? Hi, Debbie. Oh my gosh. I actually have been here for almost the whole time because we ended our VicWad early. I actually have a question for you, Debbie. Could you please share with us some of the benefits, some of the spiritual benefits that happen when we start to become self-supporting? And you know, when I was new, I was told if you want self-esteem, you do esteemable acts. So can you kind of talk about those types of benefits that come, you know, throughout each year, you know, throughout our sobriety, they just add on in ways we can't imagine. Could you kind of talk to that a little bit? Mam pytanie dla Debbie. Debbie, czy możesz trochę opowiedzieć, jakie są benefity, co my otrzymujemy tym dawaniem, tak? Bo bardzo dużo wzrastamy, jest naprawdę super, jest bardzo dużo benefitów, jak mamy taki wkład. Czy mogę być trochę więcej opowiedzieć o tym? I look at the different kind of the principles that are often associated with the 12 steps. And the first one often equated with step one is honesty. And even though they're really talking about internal honesty, in this case, it would be external honesty. No i bardzo często, jak myślę o tych sprawach, to patrzę na zasady, które są zawarte w 12 kroków. I zasada, która jest w pierwszym kroku, to jest uczciwość. Tutaj oczywiście, jak mówimy o krokach, to mówią o takiej wewnętrznej uczciwości. A ja chciałam trochę opowiedzieć o takiej zewnętrznej uczciwości. For example, while this may seem small and petty, if I'm buying a pencil, I make sure I visually have that pencil out. So even at 45 years later, it doesn't happen to drop into my purse by accident, wink, wink. Okay? I dla mnie ta uczciwość to jest taka na przykład, że nawet jak kupuję coś małego jak długopis, ja muszę upewnić, że ten długopis jest gdzieś, gdzie go widzę, żeby przez pomyłkę nie wpadł do mojej torebki, jak wychodzę ze sklepu. Did you do the wink, wink? Wpadł do mojej torebki przez pomyłkę. And I walk out of that store totally clean. And that is such a huge price for the price of a pencil. No i dla mnie wychodzę z tego sklepu, jak na zewnątrz mam ten długopis, wychodzę z tego sklepu bardzo uczciwa i taka czysta. I to jest warte nawet cena takiego głupiego długopisu. For my sobriety to be tainted by a dollar pencil or whatever it might be, that is too high of a price I'm willing to pay. Żeby moja trzeźwość była taka, nie wiem, zabrudzona, nieczysta poprzez na przykład to, że ukradłam długopis za $1, to dla mnie to nie jest warte tej ceny. I go from taker to giver. Ja po prostu zamieniam się, muszę zamienić się od osoby, która ciągle bierze, do osoby, która daje. And because of anonymity, you have no idea how much I've contributed. And so humility is a part of the spiritual benefits. No i kolejny taki benefit duchowy, jak wrzucam do tego kapelusza, to jest pokora, bo ty nie masz pojęcia, ile ja wrzucam do kapelusza. Ja nie mówię wszystkim, ile wrzucam do tego kapelusza. To jest anonimowe. I właśnie to, więc ta pokora,
To też jest taki duchowy benefit tej 7 tradycji. And the fact that perhaps there's those times where I am more financially comfortable than others, and I see others who need help and are asking for it, it doesn't give me a superiority to contribute to them. It gives me the spiritual flow of good energy to somebody else. No i dla mnie to nie jest tak, bo czasami widzę, że ludzie nie mają tyle, żeby wrzucić do tego kapelusza, to więc daję więcej. I to nie przychodzi z takiego miejsca we mnie, że jestem lepsza, tylko to przychodzi z takiego miejsca, że jest taki fajny flow i to przychodzi z dobrego miejsca, że po prostu wszyscy jesteśmy na jednym poziomie i z miejsca takiego dobrego. So that would be some of the spiritual benefits I've had. I to są kilka takich duchowych benefitów tej 7 tradycji. Thank you. Okay, we have a few questions. So Agata. Cześć, mam na imię Agata, jestem alkoholiczką. Miałam takie pytanie. Ja jestem skarbnikiem na grupie online Poranek. Hi, my name is Agatha and I'm an alcoholic. I am the treasurer on a online group called Poranek, which means morning. The morning. 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 Mam takie pytanie. Mamy kapelusz, tak? I mówiłaś tam o rezerwie, jaka powinna być na saldzie, tak? W kapeluszu. I my dosyć dużo płacimy w tej chwili jakby za Zoom, bo mamy rozszerzony do ponad 100 osób plus strona internetowa i to miesięcznie nie kosztuje, znaczy nas, tak jak grupę kosztuje około 300 zł. I teraz mam takie pytanie, ile powinnam mieć tej rezerwy? Czy to jest rezerwa na miesiąc, czy na przykład na 2 miesiące? I od jakiej kwoty powinnam to już przekazywać do BSK? Dziękuję. So my question I got this question, it's just a technical question. So she's the treasurer on this online meeting. It's quite expensive because they have a big Zoom room. So it's about 300 zloty, which is pretty expensive per month. You talked about this prudent reserve. What should the prudent reserve be? And is it like, when do you count the prudent reserve? Is it on a monthly basis? And what does that look like? Great question. Typically, a group conscience will determine the prudent reserve. Some groups choose 1 or 2 months of operating expenses. Przeważnie sumienie grupy decyduje, jaka będzie ta rezerwa. I zazwyczaj to jest albo 1 albo 2 miesiące całkowitych kosztów grupy. And I've seen some groups decide on 6 months worth of expenses. I niektóre grupy decydują, że rezerwa będzie 6-miesięczna kwota kosztów operacyjnych. The greatest thing I feel we can do is share the information. For example, this is our monthly cost and this is our monthly intake. So we encourage, if you can, please put in a little bit more. That'd be greatly appreciated, because most people have no clue of the expenses to operate a meeting. So education. Najlepszą rzecz, którą możemy zrobić, jest poinformowanie grupy, jaka jest sytuacja. Że powiedzieć, takie mamy koszty, taki mamy przychód. Super by było, gdybyście mogli dorzucić troszeczkę więcej, bo nas nie stać. Więc taka otwarta informacja, takie nauczanie wszystkich, o co tutaj chodzi, to jest najlepsza opcja. Okay, thank you. Elena, or no, okay, Katarzyna and then Elena. Dzień dobry, mam na imię Kasia, jestem alkoholiczką i objęłam służbę na 4. wymiarze, służbę informacyjną. Wywieszam ulotki na sklepach i moje pytanie brzmi, czy
mogłabym zapytać grupy, czy jeżeli by chciał ktoś wywiesić ulotkę w swoim otoczeniu, na swojej dzielnicy, w sklepie i czy mógłby się opiekować tą ulotką, czyli płacić za to tygodniowo. Czy to by było złamanie tradycji, czy mogę poprosić grupę o takie wsparcie, czy to... No i tak. Nie to tyle. bardzo Dzięki. rozumiem twoje pytanie, że kogo prosisz, żeby to mu... To znaczy, jeżeli ktoś by się nie wstydził z grupy, żeby po prostu wziął ulotkę i wywiesił ją, po prostu finansował tą ulotkę na swojej dzielnicy, na którymś ze sklepów. Czy to będzie złamanie tradycji? To chyba Liza chodzi o to, że sklep chce chyba pieniądze za to, że można wywiesić u nich ulotkę. Tak. Płacimy funta tygodniowo funt tygodniowo kosztuje ta ulotka, która wisi. Aha. I know the answer to this question, but I'll let you answer it, Debbie. So, Katarzyna has this service position in her group where she puts flyers in stores, and in the UK, you pay the store to allow the flyer to be hung, right? So it's a flyer for the group. So she asked if somebody from the group wanted to take the flyers to stores in their area and just pay that pound out of pocket directly to the store. Would that be breaking any tradition, or is that okay? Or should it go to the group first? How does that work? Well, that would be unfair. That wouldn't really be fully self-supporting. That's a group function costing someone money to do that. That should be a group expense because I'm sorry, go ahead. To powinno być wydatek grupy, nie tej osoby, bo to tak naprawdę nie fair, jeśli ta osoba płaci, tylko to ma być wydatek grupy. Because when you rotate that particular commitment, it's possible the next person would not be able to afford to do that. And the question also is, how frequently do you put these flyers up? I to trochę nie fair, bo może to jest służba, ta służba się rotuje, to może być nie fair dla osoby, której nie stać. No i pytanie jest, jak często, it's once a month, I think, per store. So, tak, raz w tygodniu czy raz w miesiącu się płaci? To zależy od sklepu, ile. No, czasem niektóre 3 tygodnie, niektóre 5. Tak. It just depends on the store. Each shop takes different money to be able to hang the flyer up. So, yeah, that's a group expense, not a personal expense. To jest wydatek grupy, a nie osobisty wydatek. Tak, powinno być to wydatek grupy. Przepraszam, chciałam tylko powiedzieć, że jest określony budżet tej grupy i to był mój indywidualny pomysł, ale dziękuję, bardzo dziękuję. Okay. So her group does have a budget for it, but it was just her individual idea that she just wanted to ask the question, if somebody wanted to pay out of pocket themselves to have these flyers hung up, would that be okay if they paid for it individually rather than have it, because if it crosses the budget of the group, like it goes over budget, so. I would discourage it. Again, I'm not making a ruling, but I would discourage that person from doing that. Ja bym nie zachęciła, żeby ta osoba tak robiła, po prostu, żeby trzymać się budżet grupy. Okay. Thank you. Thank you. Elena, you are up. Hi, my name is Elena and I'm an alcoholic. Mine is more of a comment than a question. I just wanted to share that. So Debbie is my sponsor, and this morning we were talking about finances, and it's incredible how my higher power works, that these answers, just came with all this information, that this is something that's been on my mind, and to have this information. And I just wanted to thank you, Debbie, how you're showing us to apply these traditions in our lives, both in a level of our group in an AA, but also in our lives. And this has just been like phenomenal. So I just wanted to share that. Thank you.
Ja nie mam pytania, tylko chciałam się podzielić. Debbie jest moją sponsorką i to jest niesamowite, jak to działa, bo właśnie myślałam o tym temacie rano i nagle dostałam odpowiedź i to jest bardzo fajne, że Debbie nam pokazuje nie tylko jak to robić w grupie, ale w naszym życiu osobistym i to jest fenomenalne, jak to się dzieje po prostu. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Asia, hi, you're up, Asia. Cześć wszystkim, cześć Debbie, mam na imię Asia, jestem alkoholiczką i mam takie pytanie. Ja już pracuję, znaczy na mojej grupie domowej, bo jest to moja grupa domowa, ale nie mam tam jakby służby, ani skarbnika, ani nikogo, ale byłam tam kiedyś rzecznikiem przez rok i mam takie pytanie, miejsce wynajmujemy tak jakby od Urzędu Miasta. Znaczy jest to w klubie seniora. Kluby seniora jakby należą do Urzędu Miasta i jakby kierownik tego klubu seniora, czy tam dyrektor, nie wiem kto to jest, ta grupa istnieje 20 albo 25 lat. Nigdy nie płacili za wynajem. I teraz chciałam zapytać, no myśmy chciały jakby płacić, ale dyrektor się nie zgodził. Że nie, że on chce to oddawać charytatywnie, że on to po prostu chce dla nas po prostu dać. I czy jest to złamanie 7. tradycji? So this is a good question. I think you did talk about this in your 5th tradition talk, but or 6th. But the question is, so her home group has their meetings at this. It's like a town hall type place. It's a club for the elderly, and this group has been around for 25 years, and this town hall has never asked for money. Like they wanted to pay rent, but the town hall said, no way, we're not taking any of your money. So they don't pay rent. And she said, is this breaking a tradition by not paying rent? Here's the question. Are there any other obligations put on by that facility to the group? Are they any way influential in how the AA meeting operates? No i teraz pytanie jest takie, czy grupa jest niezależna w swoim funkcjonowaniu, czy są jakieś wymagania tego miejsca dla tej grupy, czy muszą w jakiś sposób działać, czy coś robić dzięki temu, że tam są za darmo? To jest pytanie, Asiu, dla ciebie. Aha, nie, oni nic jakby nie chcą, tylko żeby jakby utrzymywać porządek po prostu. Jeżeli chodzi o kawę, herbatę, takie rzeczy, to sami kupujemy zawsze. I tak na początku był taki pomysł, że może po prostu, żeby po prostu zostawiać tam jakieś, kupować dla tego miejsca środki czystości. Jakby nigdy do tego chyba nie doszło, nie pamiętam dokładnie, ale chyba nigdy, ale nikt nigdy nic od nas nie wymagał. I jakby nigdy nic nie musieliśmy jakby robić dla tego miejsca, ani nic. No, they never have asked us to do anything in the 25 years. Like nothing has ever been required, only to keep the space clean. We provide our own coffee, tea, everything else. We did have this idea, since they weren't taking money, that maybe we would buy the cleaning supplies. I don't think that ever came to fruition, but that was just an idea that we had. So, but no, they never. There was no other requirements, just leaving the space clean. Well, if they won't take any contributions for us to meet there, that is rarely generous. So that means your group can be a major contributor to the local general service office, the #1 contributor. So don't be shy on your contributions because you have no rent to pay. No i to jest rzadkość, ale super fajnie, więc wasza grupa może po prostu dawać więcej do lokalnej biura służb i po prostu, żeby nie być skąpym w tym kierunku, ponieważ nie musicie
płacić za miejsce wynajem, po prostu dawajcie do lokalnych biur. Numer 1, żebyście mieli wkład numer 1 w waszej okolicy. Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Debbie. Dzięki. Okay, Pat C., you are up. Okay, hi Debbie. I'm glad you've taken time to answer this question, or give me your opinion on this question. I went to, this is a few years ago, but I want your opinion. I went to a meeting as a visitor, okay, or a guest if you like. So it wasn't a home group. And I made my contribution to Tradition 7. And then the secretary announced, is there any AA related announcements? And the treasurer said, we've got this amount of money, and was asking the group, okay, what to do with it, basically. And they all sort of agreed that some of it would go to intergroup, and then there was a prudent reserve. And then someone piped up, an old timer piped up, let's give £50 to the church, because they need, the church that rents the property, if you like, or that gives the property to the, now my question was, the group had made this decision, it had this ad hoc group conscience, okay, and they all agreed to do these things, okay. Now I wasn't happy with what was happening to my contribution. First of all, would it have been appropriate for me to get involved with the politics of that group and say, no, you can't do that, because they're, I'm thinking, they're going to come up with each group is autonomous. And that's the first question. And the second question, would it be appropriate for me to ask for my contribution back? To jest bardzo ciekawe pytanie. Więc ja kiedyś byłem gościem. Pat, it was Debbie's group that you were a guest at, or just another group? Just a meeting. No, it wasn't Debbie. Okay, sorry. Byłem gościem, I just wanted to make that clear. Byłem gościem na jakiejś tam grupie. Nie byłem częścią tej grupy. To nie była moja grupa domowa, po prostu byłem gościem. I w trakcie 7. tradycji wrzuciłem do kapelusza. Na koniec tego meetingu postanowili zrobić taki ad hoc sumienie grupy, bo skarbnik powiedział, mamy tyle i tyle pieniędzy w kapeluszu. Co mamy zrobić z tymi pieniędzmi? I ludzie tam głosowali i nagle ktoś powiedział, że powinniśmy dać $50 do tego kościoła. Po prostu tak. I mi się nie podobało, w jaki sposób oni i co oni zdecydowali jako grupa, żeby zrobić z tymi pieniędzmi. Mi się osobiście nie podobało, co oni chcieli zrobić z moimi pieniędzmi. Więc pytanie jest takie, czy ja miałam prawo cokolwiek powiedzieć, bo jestem gościem, nie jestem część tej grupy, czy miałam prawo cokolwiek powiedzieć? I drugie pytanie, czy miałam prawo poprosić, żeby zwrócili mi te pieniądze? So my comment to your first question is, as a visitor to someone else's group, I would have been a bit uncomfortable to raise a hand and say, I think that's an outside contribution we're making, and therefore I would not have mentioned that. There's an awful lot of people uninformed. They could have suggested a worse place than the church they meet at to help them with expenses. Po pierwsze, gdybym ja była odwiedzająca jakiejś grupy, a nie częścią tej grupy, to chyba bym czuła dyskomfort, powiedzenie im, nauczanie im, że hej, że to nie jest miejsce jakieś zewnętrzne, że wspieramy tutaj ten kościół. Ja chyba bym nie czuła się w porządku powiedzenie tej grupie coś takiego. Second question, could you have asked for your contribution back? Yes, technically, you probably would have felt kind of weird about that, but technically, but my spiritual hope is that your contribution would go to the service entities. And then I have one more thing. Okej, i tak, na twoje drugie pytanie, czy mogłeś prosić o zwrot pieniędzy? Tak, ale
moje takie marzenie duchowe dla ciebie było to, że twoja część po prostu poszło do wspierania biuro służb, a nie do wspierania czegoś innego. The final point is most groups already have this decision made in advance, which is supporting the AA service entities. There rarely is a question of, and what do we do with the extra? Kind of a duh. Let's give it to our AA service entities. We have the blessing of extra. No i chciałam tylko przekazać taką informację, że przeważnie grupy już wiedzą, co będą robić z nadmiarem gotówki, że wspieramy nasze biura służb na przykład. I bardzo rzadko jest tak, że tak ad hoc powiedzą, no hej, co zrobimy z tym nadmiarem gotówki? I że będą głosować na to na meetingu. Już przeważnie grupy wiedzą, co będą robić. Takie, okej, damy do biura służb, tak? Dzięki.